Hej ho, nagrywać by się szło. Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzech Beauty. Witam was w kolejny piątek na moim kanale i jak już widzicie, jestem bez makijażu, ale niedługo to się poprawi, bo zapraszam was na odcinek Instagramowicze wybierają mój makijaż. Ale profesjonalnie to powiedziałam. W każdym razie jest to już drugi odcinek tej serii i tak jak w poprzednim odcinku przygotowałam dla was zestaw kosmetyków, z których wy na Instagramie wybraliście czy lewy, czy prawy, czy mokry, czy suchy i tak dalej, i tak dalej. Okej, zabawa w Instagram decyduje, zaraz się zaczyna, więc szykujcie się, powiadomcie wszystkich znajomych i uwaga, here we go. Więc nie przedłużając, zacznijmy. Biorę sobie mój telefon i sprawdzę, co wybraliście. Jeszcze w ogóle nie sprawdzałam, jak głosowaliście, więc to będzie też dla mnie zaskoczenie. I uwaga, do wyboru była baza albo od Urban Decay, albo od Smashboxa i 54% z was wybrało Smashbox, więc z mojej kubki wybiorę sobie bazę Smashbox, która akurat dziwnym trafem była zupełnie z brzegu. Tada! Jeżeli chodzi o tę bazę, to jest to najbardziej kultowa baza od Smashbox. To jest ta ich silikonowa, przezroczysta baza, którą pamiętam, że 2 lata temu chyba dosłownie wszyscy jej używali, potem się zrobiło coraz więcej i zaczęli wymyślać coraz bardziej fancy, ale ogólnie ta baza jest naprawdę dobra. Zupełnie, totalnie matuje skórę i jest taki jakby poślizg, wyrównuje pory, więc jest naprawdę dobrą bazą. Jedyne co, to taki ma troszeczkę taki jakby dławiący, sztuczny zapach, no ale wiadomo, że to pewnie przez ten silikon. W każdym razie aż mnie tak trochę dusi. Natomiast efekt, moi drodzy, zmatowiona, wyrównana skóra. I bardzo szybko się nakłada, w ogóle tak super wybór, moi drodzy, moi kochanieńcy. Dobra, bazę mamy za sobą, więc teraz czas na podkład. Zaglądam do mojego magicznego telefonu i jeżeli chodzi o podkład, to 74% z was wybrało podkład od Lancome. Nie znam francuskiego, ale wydaje mi się, że wymawia się to... Już się przygotowałam. Teint Idole Ultra Wear. Wygląda on w ten sposób i muszę go chyba wymieszać najpierw. I mój odcień to 0,24. I najpierw tak jak zwykle wycisnę go sobie na twarz. Trochę rozprowadzę. I ten podkład, z tego co wiem, jest w ogóle kultowym podkładem Lancome, w sensie takim flagowym, można powiedzieć. I rozprowadzę gąbeczką. Właśnie nigdy nie nakładam bezpośrednio na gąbkę, bo zauważyłam, że wtedy zjada mi o wiele więcej podkładu. A tak jak go nałożę najpierw na twarz, a dopiero potem na, jak gdyby rozprowadzę gąbką, to zużywam go mniej. Z tego co wiem, ostatnio zwiększyli swoją gamę kolorystyczną, bo jest teraz 21 odcieni, a kiedyś było 7, więc ogólnie znacząco rozwinęli swoją gamę, ale to dobrze, bo dzięki temu każda dziewczyna będzie w stanie dopasować swój podkład do siebie, a nie na przykład, nie wiem czy znacie tą opcję, kiedy na przykład są tylko 4 podkłady do wyboru i bierzecie 2 po to, żeby je mieszać ze sobą. Te czasy już dawno minęły, słuchajcie. Już firmy teraz się prześcigują i robią coraz więcej kolorów. Podkład nałożony, cera wyrównana i teraz czas na korektor. Więc jeżeli chodzi o korektor, to 54% z was wybrało korektor Tarte Shape Tape. Bo tutaj tak właśnie podstępnie zrobiłam, że pokazałam 2 korektory od Tarte, tyle że jeden to Creaseless, a drugi to Shape Tape. I prawie było na pół, natomiast 54% jednak zdecydowało się na Shape Tape. A więc oto jon, mam kolor Light Sand. On będzie dla mnie zdecydowanie lepszy w zimę, bo teraz kiedy jest lato jestem dosyć mocno opalona, ale ja myślę na zapas. I teraz będę miała po prostu trochę większe konturowanie. O, wtedy mam wrażenie, że on się trochę ściemnia po czasie, tak jakby się ładniej miesza. Tutaj sobie robię takie skrzydła, tutaj sobie robię krzyżyk, a tutaj sobie robię takie 3 linie. O, tylko teraz wyszły bardzo nierówno. Takie barwy wojenne. Chyba powinnam to opatentować. Znowu użyję gąbeczki. I oczywiście jeżeli chodzi o Shape Tape, to tutaj chyba za dużo nie muszę mówić, bo jest to chyba najbardziej rozsławiony korektor w ogóle na zachodnim YouTubie. Mam mega mocne krycie, ale z tego co wiem, średnio wygląda na skórze dojrzałej, dlatego że on ma tendencję do takiego trochę przesuszania, jest taki dosyć suchy, więc jeżeli właśnie macie taką cerę bardziej dojrzałą, albo na przykład wasza mama myśli o tym, żeby kupić taki korektor, to powinna najpierw go sprawdzić, bo nie dla wszystkich on
jest dobry. Musi być dobrze nawilżona skóra i jakby taka odżywiona. I tak jak mówiłam, wiem, że jest jasno teraz, ale spokojnie. Pod koniec makijażu będzie idealnie. Kolejnym krokiem, który wrzuciłam, jest puder i tutaj 58% z Was wybrało puder sypki do zasypania tej twarzy. Ale powiem Wam, że ja też wolałam sypki, więc tak się trochę modliłam w duchu, tak aby wybrali sypki. Dzięki. Znowu biorę moje pudełeczko i to jest ten puder. To jest transparentny puder, który się nazywa Long Time No Shine od Lancome też i muszę przyznać, że jeszcze go w ogóle nie używałam i właśnie tak bardzo chciałam, żebyście go wybrali, żebym mogła go wypróbować, więc zobaczmy, co on robi. W ogóle niby jest napisane, że jest transparentny, ale mam wrażenie, że jest taki delikatnie jakby porcelanowy, w sensie, że ma takie zabarwienie, ale pewnie na skórze pasuje do prawie wszystkich cer. Nie jest taki typowo kolorowy, ale to też nie jest taki biały puder, wiecie, taki ryżowy. W ogóle śmieszna ciekawostka, że zawsze jak pudruję twarz, to na koniec muszę sobie dopudrować to miejsce, bo tutaj, wiecie, sobie przyciskam puszkiem i jak gdyby tutaj jest takie wklęsłe, że nie dochodzi mi tam puszek, więc zawsze na koniec muszę tak docisnąć tutaj. Ciekawostka. Naprawdę zdecydowanie bardziej lubię pudry właśnie w pudry w pudrze zdecydowanie bardziej lubię. Zobaczmy, co jest następnym krokiem. Następny krok to bronzer. I tutaj 55%, jakoś tak bardzo podobnie to wszystko idzie, tak prawie pół na pół. Ale mimo wszystko 55% osób wybrało bronzer z Too Faced. A jeszcze do wyboru był Hoola od Benefitu. Więc z mojej kubki wybieram oto ten piękny bronzer w kolorze Medium Deep Matte Bronzer Chocolate Soleil. To jest znowu pewnie francuska nazwa, którą źle wymawiam. Ale gdybym przejmowała się takimi rzeczami, to nie robiłabym filmów na YouTube'a. Może wezmę sobie taki ścięty, płaski pędzelek. A co? Feeling fancy. W ogóle super jest to, że ten bronzer pachnie jak czekolada. To wiadomo, sztuczna, ale mimo wszystko jak czekolada. I w ogóle ta seria brzoskwiniowa z Too Faced pachnie jak brzoskwinia, więc fajne mają pomysły. Pamiętam, że w pierwszym odcinku chyba Was zapytałam, czy chcecie konturowanie na mokro, czy na sucho, a jakoś teraz nie wiedzieć, czemu nie pomyślałam o tym. W zasadzie mogłam Wam dać taki wybór, bo gdyby firma to właśnie sobie tak brązowałam twarz, po czym jakoś tak dziwnie ruszyłam pędzelkiem i musiałam rozpylić ten bronzer, bo kiedy wdychnęłam powietrze przez usta, poczułam słodkość. Ten bronzer nie dość, że pachnie jak czekolada, to jeszcze on jest słodki. Nowe odkrycie. Nowy dzień. Nowa ja. Ej, serio, każdego dnia uczę się czegoś nowego. Nice. Jeszcze nigdy sobie nie wsypałam niechcący bronzera do ust. Ej, ale mega. W ogóle zastanawiam się, czemu oni to zrobili. Na zasadzie, jak duże jest prawdopodobieństwo, że używając bronzera ktoś autentycznie poczuje jego smak. A jednak sobie nasypałam. Czyli pewnie raz na pół roku się zdarza. Next. A więc następny jest róż. I tutaj do wyboru był lewy, prawy i 52%. Znowu, prawie takim małym procentem wygrał róż Tarte. I szczerze powiem, że też chciałam, żebyście go wybrali, bo akurat właśnie miałam ochotę na ten róż. Natomiast właśnie dziwi mnie to, że tym razem, w tym odcinku, te różnice są naprawdę niewielkie. Wydaje mi się, że w pierwszym odcinku było tak na zasadzie 70% i 30%, a tu jest dosłownie 52, 48, 49, 51, ale biorę róż Tarte. W moim magicznym pudełeczku jest tutaj. Opakowanie może nie jest jakieś super, mega wyjątkowe, natomiast sam kolor jest naprawdę bardzo ciekawy i mega mi się podoba, dlatego że jest takim zgaszonym, brudnym różem, ale jednocześnie jest naprawdę widoczny na skórze. Bo pamiętam, że ja go dostałam w ogóle na urodziny w Sephorze w Stanach jako prezent i wydawało mi się, że go w ogóle nie będzie widać na policzkach. A jednak. I muszę Wam powiedzieć, że naprawdę go lubię. Więc zamoczmy pędzelek. I naprawdę nie trzeba go wiele, ja teraz tak delikatnie tylko przykładam, żeby go nie dać za dużo. Widzicie? I z tego co wiem, on chyba jest jakimś 8 albo 12-godzinnym różem w teorii, bo tu jest napisane, że Amazonian Clay 12-hour Bluff. Więc z amazońską glinką, cokolwiek by to nie znaczyło. Wiecie, czasami w kosmetykach są takie dodatki, że nie wiecie za bardzo o co chodzi i nie wiecie za bardzo co to robi i po co to jest, ale brzmi dobrze. Amazońska glinka, to na pewno jest dla mnie super. Dopiero teraz się zorientowałam, że na tym różu jest wyżłobiona jakby rzeka i rośliny obok. I może to jest właśnie ta Amazonka. Nie wiem, ale bardzo dobry feature.
I jest matowy, ale jak go nałożyłam na policzki, to wydaje mi się, że on daje taki delikatny błysk, taki delikatny pobłysk. Nie wiem, ale koniec z nim. Sprawdzę, co teraz mamy następne i następne są brwi. I tutaj mamy większą różnicę, bo 63% z Was wybrało pomadę zamiast kredki. Ja ogólnie na co dzień używam kredki, ale wyjątkowo w tym odcinku też chciałam użyć pomady. Jakoś tak czujecie mnie, wyczuwacie, co mam ochotę użyć danego dnia, więc dziękuję Wam bardzo, sprawiacie, że ten makijaż jest dla mnie jeszcze przyjemniejszy. Więc pomada i tease. Podnoszę mój magiczny koszyczek, który robi się już coraz bardziej pusty i tutaj jest pomada. Jest to jedna ze słodszych pomad, jakich używałam w życiu, dlatego, że wygląda mega tak magicznie i cyrkowo. I to jest pomada z Benefitu i oni zresztą mają właśnie takie fajne opakowania, które powiem, że od zawsze mi się podobały. Więc działa to w ten sposób, że macie słoiczek, tak jak normalnie w każdej pomadzie i tak dalej. Jest też ukryty w środku pędzelek, ale obczajcie teraz tą magię. Na razie sobie odłożę pomadę i spójrzcie. To jest taki normalny pędzelek, który czasami firmy dodają do produktów i on jest jakiś taki mały, trochę nieporęczny, ale to jest skówka, to jest pędzelek. Bang! Jak to się stało? Jak ona to zrobiła? Obczajcie tylko to. I teraz się mega wygodnie trzyma, dlatego że to jest trochę ciężej, więc to Wam tak opada na rękę i jest po prostu pełnowymiarowy pędzelek, a wystarczy go rozłożyć, schować to w tą stronę i znowu mamy zamkniętą pomadę. Naprawdę mega, po prostu te rozwiązania mnie szokują na plus. Oczywiście. Mam tutaj kolor numer 3 i moczę w nim ten pędzelek dedykowany. Wezmę sobie lusterko z Too Faced i zaczynamy. Serio, to jest takie mega wygodne, ten długi pędzelek. Chciałabym poznać tych inżynierów, którzy tam projektują te wszystkie kosmetyki. Bo naprawdę trzeba mieć łeb, żeby rozkminić coś takiego. Albo przynajmniej mi się tak wydaje, nie wiem, bo ja bym tego nie rozkminiła. Jak są takie precyzyjne rzeczy, to się skupiam i nic nie mówię. Czyli wiecie, że jak przestaję mówić, to znaczy, że dzieją się bardzo ważne rzeczy. O cóż, wybrałam sobie chyba trochę za ciemny kolor tej pomady, tak na nałożenie na całe brwi, bo normalnie mogłam to zrobić 2 kolorami, ale wiecie jak jest. Jedziecie do Sephory i wybieracie jeden kolor. No ale nie jest najgorzej. Może jeszcze, wiecie, zrobię takie ciemniejsze oko i wtedy będzie spoczko. I teraz druga brew. No i done. Teraz wystarczy tylko przełożyć pędzelek na drugą stronę i gotowe. Czas przejść do następnego kroku, a jest to, uwaga, rozświetlacz. I tutaj, akurat w tym kroku, w dzisiejszym makijażu miałam ochotę na taki bardziej delikatny rozświetlacz, ale wielką przewagą wygrał mocny rozświetlacz od Anastasia Beverly Hills. Anastasia Beverly Hills. W każdym razie, Anastasia Beverly Hills Dream Glow Kit. 81%. Miażdżąca przewaga. Przepraszam, Smashbox. Mimo tego, że dałam go zaraz po brwiach, jeszcze przed oczami, to wydaje mi się, że chyba nałożę rozświetlacze, jak już prawie skończę, dlatego, że wtedy będę mogła lepiej dobrać kolor, bo tak jak pamiętacie lub nie pamiętacie, tutaj jest mnóstwo do wyboru, 6, więc można je sobie ze sobą łączyć, można wybrać konkretny kolor, więc znacie już wynik, czyli to odłożę na bok, ale wrócę do tego później. Jakby co, to w ogóle już wykonywałam makijaż właśnie z użyciem tej palety, kiedy właśnie zaraz po holu ze Stanów robiłam taki makijaż moimi nowościami ze Stanów, to w nim była ta paleta. No to jeżeli nie rozświetlacz, to co teraz? A więc, teraz czas na oczy i na paletę. I tutaj znowu duża przewaga. 71% osób wybrało kolorowe oko. Bo dałam Wam propozycje kolorowe czy nude i no, zdecydowana większość wybrała kolor. I tą kolorową paletą jest, uwaga, Born to Run od Urban Decay. I to jest paleta, którą oni specjalnie zaprojektowali na taką jako paletę podróżną. Czyli w teorii mówią, że tu jest 21 kolorów, które mają Wam zrobić każdy makijaż, który byście chciały. W sensie każdą propozycję oczną, którą byście potrzebowały. I rzeczywiście, jeżeli chodzi o tę paletę, to ona się różni od innych, bo jest dosyć ciężka i jak gdyby mam wrażenie, że jest zrobiona z takiego mocniejszego materiału, że nie to, że na przykład Wam upadnie i się cała rozwali, więc jest taka bardzo rzeczywiście konkretna, ale też ciężka. No i ma bardzo duże lusterko. Skoro chcieliście, żeby było kolorowo, to spróbuję zrobić kolorowo, ale najpierw zacznę od tego cienia Steel Shot jako taką bazę. Taki kolor przejściowy, można powiedzieć, jeśli miałam być super profesjonalna, albo chociaż trochę profesjonalna. I nakładam ten kolor na taki
duży, puchaty pędzelek. Właśnie teraz się zorientowałam, że zapomniałam Wam dać do wyboru bazę na powieki, no ale już trudno. Mój błąd. Wtedy nakładam go dosyć wysoko pod brew. I to samo oczywiście na drugim oku. I mamy to. Teraz zmienię pędzelek i rozprowadzę ten sam cień na dolnej powiece i tak dosyć szeroko też. Nice. Teraz wezmę bardziej precyzyjny pędzelek i cień Hell Ride, czyli albo piekielna jazda, albo jazda do piekła. I nałożę go tutaj w załamaniu. I to samo na drugim oku. I teraz ten sam cień przyciągnę sobie w zewnętrznym kąciku. I zaraz obok dam ten cień, który się nazywa Wild Heart. I tutaj może wezmę bardziej precyzyjny pędzelek i go w ogóle zmoczę. Bo wtedy kolor będzie bardziej intensywny i błysk też. O, jaki ładny. Nie wiem, czy wy to widzicie, ale patrzcie na to. Na razie nałożę go tylko do połowy oka, bo jeszcze nie wiem, co będę nakładać dalej, ale o, ten cień jest przepiękny. Powiedzcie, że to widzicie. Dobra, na razie zostawię to w ten sposób. I teraz wykorzystam to, że mam korektor pod ręką. Nałożę go trochę na rękę. I dam na ruchomą powiekę. A może sobie to nałożę pędzelkiem, żeby trochę odciąć. Znowu skupienie. I teraz na środek powieki wybiorę coś kontrastowego, czyli ten odcień, który nie wiem, czy się go wymawia Baja, tak jakby było po hiszpańsku, czy Badża, nie mam pojęcia, natomiast bardzo mi się podoba. Ale ciekawe, bo w palecie wygląda jaśniej. Może go jeszcze podkreślę jakimś błyskiem. Dobra, na razie tyle. I z palety Urban Decay użyję cienia Bleach. To jest taki właśnie cień, który jest rozjaśniający i przy okazji właśnie daje taki złotawy błysk. Od razu lepiej. Teraz pomieszam te dwa cienie i nałożę je pod łuk brwiowy, żeby dodać trochę błysku. Trochę rozetrę grubszym pędzelkiem. Teraz się właśnie zorientowałam, że trochę wyszło tak, jakbym złamała zasady gry, bo użyłam paletki, której w ogóle nie było w spisie, że tak powiem, tego, co miałabym użyć, więc bardzo Was za to przepraszam, ale po prostu poniósł mnie jakby melanż make-upu i tak się wkręciłam w te oczy, że użyłam palety, której nie powinno być. Więc przepraszam bardzo, ale mam nadzieję, że efekt się Wam podoba. Więc teraz już wracam do normalnego trybu. I teraz przejdźmy do kolejnego kroku. Tutaj zapytałam, czy chcecie, żebym podkreśliła oko kredką czy eyelinerem i uwaga, aż 74% osób napisało, że eyelinerem. Więc wygrzebuję z kubki mój eyeliner i do dzieła. I teraz zawsze jak się pracuje z eyelinerem, to jest jedna prośba, a mianowicie taka, żeby wszystkiego nim nie popsuć. Wiecie jak jest, wystarczy delikatnie gdzieś dotknąć i bang! Wszystko zniszczone. I najgorzej zawsze z drugim okiem, bo musi wyjść tak samo, przynajmniej podobnie. I śmieszne jest to, że na przykład prawe oko zaczynam jakby od końcówki, a lewe zaczynam od środka. W ogóle jeśli chodzi o kreski i ich równość, to ja staram się za bardzo nie przejmować. Zwykle jest tak, że im bardziej chcę, żeby były perfekcyjne, im bardziej poprawiam, tym bardziej one się psują i tym bardziej są nierówne. Więc zwykle robię tak, że daję sobie może jedną poprawkę, a potem uważam, że i tak nikt nie zauważy tej różnicy i tyle. Czyli staram się nie stresować. Kiedy to już mamy z głowy, czas przejść do następnego kroku, którym jest, uwaga, tusz do rzęs. I tutaj znowu bardzo duża przewaga tuszu po lewej stronie. I jest to tusz Bank z Benefitu. Miniaturowa wersja, bo kocham miniaturki. Zresztą drugi, który pokazałam, też w wersji miniaturowej. Teraz wytuszuję rzęsy tak bardzo delikatnie, dlatego że potem będę nakładała sztuczne, więc nie chcę za mocno. Potem najwyżej sobie poprawię. I trochę na dole. Okej. W ogóle ten tusz jest mega, mega fajny.
To był bardzo szybki krok, ale czas na następny i uwaga, następne są sztuczne rzęsy. Tutaj zapytałam, czy wolicie, żeby to były mocne, czy delikatne. No i uwaga, uwaga, 65% osób napisało, że mocne. W ogóle zauważyłam, że w tym tutorialu idziecie w takie bardzo konkretne rzeczy, czyli cienie do oczu kolorowe, rozświetlacz mega mocny, rzęsy mega długie. A właśnie, wracając do rozświetlacza, jeszcze go nie nałożyłam, więc teraz chyba jest pora. Zanim nałożę sztuczne rzęsy, czas na rozświetlacz. Tutaj patrząc już na makijaż, który mam, wydaje mi się, że nie będę chyba szła w więcej różu i wybiorę ten odcień, który się nazywa Regal. I on jest taki troszeczkę miedziany, troszeczkę złotawy, taki w miarę neutralny, więc wezmę sobie taki pędzelek. Uwielbiam w ogóle to wykończenie rozświetlacza, takie grubo zmielone, metaliczne. Muszę przyznać, że to jest ostatnio właśnie mój ulubiony efekt. I w ogóle jak ostatnio byłam w Sephorze, żeby nagrać dla Was drugi odcinek makijażu testerami, bo nie wiem, czy pamiętacie, jak byłam w Stanach, w Nowym Jorku, poszłam do Sephory i stwierdziłam, że zrobię cały makijaż testerami i zobaczę, czy mnie wywalą. I potem w komentarzach pisaliście, no dobra, bo w Stanach to wiesz jak jest, a jakbyś poszła do Polski, to będą cię wyrzucili, zabrali ci kamerę i w ogóle. I podjęłam wyzwanie. Poszłam do polskiej Sephory i zrobiłam dokładnie taki sam test, czyli spróbowałam zrobić makijaż z samymi testerami w polskiej Sephorze. Więc jeżeli jeszcze tego nie widzieliście, to koniecznie tutaj obejrzyjcie, będziecie mieć link. I wracając do tego, co mówiłam, będąc w Sephorze właśnie zauważyłam podobne rozświetlacze, bo u nas jeszcze nie ma Anastasia Beverly Hills i te rozświetlacze są z Kat Von D. Nie pamiętam dokładnie, jak się nazywają, ale to są takie pojedyncze rozświetlacze, chyba są w 3 albo 4 kolorach i właśnie one mają takie podobne, metaliczne wykończenia. Więc jeżeli Wam się coś takiego podoba, a nie macie możliwości dobrania się do Anastazji, to koniecznie spróbujcie. I teraz nałożę sobie jeszcze trochę na czubek nosa i znowu będę świecić jak żarówka. Uwielbiam ten rozświetlacz. Od razu się czuję lepiej, serio, naprawdę. Jak się błyszczy jak kula dyskotekowa, to jest mi jakoś tak raźniej. Ale skończmy rozświetlacz, zabierzmy się za rzęsy. Tak jak mówiłam, 65% z Was chciało mocne rzęsy, więc wybrałam tutaj z Lily Lashes model Goddess. I w ogóle, jeżeli podobały się Wam Lily Lashes i chcecie spróbować, to mam dla Was kod promocyjny minus 10%. Jak wpiszecie ten kod przy zamówieniu, to będziecie mieć minus 10%. Ja je uwielbiam i bardzo, bardzo Wam polecam. Wiem, że nie są najtańsze, ale z drugiej strony są naprawdę super. Więc czas się za nie zabrać. A więc rzęsa numer 1. Tada! Czyż nie piękne? Piękne. To są chyba w ogóle moje ulubione rzęsy z Lily Lashes Goddess. Teraz jeszcze sobie tylko dołożę trochę tuszu na dolne rzęsy. Tak dół wygląda biednie teraz w porównaniu do góry. Nice. I teraz chyba został nam ostatni krok, czyli usta. I tutaj patrząc na telefon i magiczne wyniki, 61% z Was wybrało Metallic Matte. Dałam Wam do wyboru między wykończeniami tym razem pomadek. I albo właśnie metaliczny mat, albo błysk lakieru. Lakierowy błysk, może tak. I zastanawiam się, czy większość z Was wybrała ten metaliczny mat, dlatego że to jest dziwne, bo jak metaliczny może być matowy. Natomiast cieszę się, że tak wybraliście, bo ja też miałam ochotę właśnie na ten metaliczny mat. I mowa tutaj o pomadce NYX Liquid Sweat Metallic Matte. Jest to coś dziwnego, czego jeszcze nigdy wcześniej nie używałam, więc nie mam pojęcia, jak wyjdzie, ale bardzo mnie to ciekawi, jak metalik może być matowy. Jeżeli chodzi o kolor, to mam tutaj Biker Babe, więc uwaga, czas testować. Nawet nie wiem, czy to w ogóle będzie pasowało do makijażu, ale mam nadzieję, że tak, bo w ogóle ten kolor wybrałam, jak gdyby po prostu położyłam go i nawet nie wiedziałam, jaki będę miała makijaż. W ogóle wszystko dzisiaj robię tak na czuja. No cóż, chyba muszę przyznać, że udało mi się stworzyć coś, co jest matowym, metalicznym kolorem. Jak widzicie, jest to mat, ale w środku ma drobinki, które odbijają światło i to jest po prostu niesamowite i muszę przyznać, że mega podoba mi się ten efekt. Jest takim eleganckim matem, ale jednocześnie ma w sobie jakiś taki pazur. I wiecie, co jest najlepsze? Najlepsze jest to, że wszystko moim zdaniem do siebie pasuje. Nie wiem, jak to się stało, nie planowałam tego. Natomiast oczy pasują do ust i w ogóle róż i ten rozświetlacz i wszystko, więc wow, jesteście niesamowici. Nie wiem, jak to wyszło.
Ale super, mega się jaram. W każdym razie to był ostatni krok i teraz możecie zobaczyć skończony efekt. Uwaga! Spójrzcie tylko na ten błysk i na ten błysk. No, to skoro już się napatrzyliście, to bardzo chciałam Wam podziękować za udział. Ja się świetnie bawiłam i chyba będę robiła jeszcze takie odcinki, bo są naprawdę mega, mega fajne. Więc jeżeli Wy jeszcze się nie załapaliście na taki właśnie udział w bankiecie, czym powinnam się malować, to wypatrujcie koniecznie następnej akcji na moim Instagramie Agnieszka Grzelak Vlog. A tymczasem dziękuję Wam jak zwykle za oglądanie i widzimy się w kolejny piątek. A jeżeli jeszcze chcecie zostać na YouTube i oglądać go dalej, to koniecznie kliknijcie film po lewej albo po prawej, a jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, to koniecznie to zróbcie klikając tutaj na górze. Dziękuję i do zobaczenia. Pa, pa!